Witam w świecie izotopii. Ja mam na imię Wiola, a to jest kanał, na którym mówię o różnych sposobach poprawiania jakości swojego życia. Dzisiejszy odcinek będzie o zjawisku minimalizmu. Jeśli chcesz się dowiedzieć, dlaczego minimalizm może być świetnym sposobem na życie, to zapraszam do obejrzenia tego odcinka. Minimalizm najpierw pojawił się jako trend w sztuce plastycznej dzięki amerykańskim artystom w latach 60. XX wieku. Potem przeniknął do literatury, muzyki, do filmu, a na końcu w latach 80. stał się też bardzo modny wśród architektów i projektantów sztuki użytkowej. Chodzi w nim o wydobycie piękna, które kryje się w prostocie formy. Nie oznacza to wcale całkowitej rezygnacji z ozdób i upiększeń, ale wymaga tak starannego ich przemyślenia, aby odnosiło się wrażenie, że są niezbędne dla wyglądu całości. Idea piękna zawartego w prostocie formy jest jednak dużo starsza i można się jej doszukać w wielu kulturach, a zwłaszcza w kulturze japońskiej i filozofii zen. W filozofii zen prostota nie ma nic wspólnego z życiem ascety czy serią ograniczeń i wyrzeczeń. Prostota to wartość moralna, wybór etyczny, który prowadzi do poczucia wolności i dostrzeżenia esencji życia. W XXI wieku minimalizm staje się coraz bardziej popularnym sposobem na życie. Pojawił się on jako reakcja na wszechobecny i ciągle rosnący konsumpcjonizm. Masowa produkcja prowadzi do nadprodukcji, a to powoduje, że tę masę towarów trzeba za wszelką cenę sprzedać i upchnąć, wyciągając przy tym możliwie jak najwyższą cenę. Nie trzeba wcale mieć dyplomu z marketingu, żeby zdawać sobie sprawę, do jakich granic posunęła się reklama i socjotechniki sprzedażowe, żeby nas tak zmanipulować, żeby kupowanie i posiadanie coraz to nowych rzeczy wydawało nam się absolutnie konieczne do dobrego życia i szczęścia. Dzisiaj to już chyba tylko mnisi w Tybecie albo zakonnicy Kartuzi są wolni od tego kultu przedmiotów. Moja przygoda z minimalizmem zaczęła się w 2016 roku od kolejnej przeprowadzki. Ktoś kiedyś powiedział, że 3 przeprowadzki to jak jeden pożar, a ja w swoim życiu przeprowadzałam się już chyba z 9 razy. Ostatni raz właśnie 4 lata temu. Ale ta przeprowadzka i ten raz był zupełnie inny od poprzednich. Po przyjeździe do Belgii zamieszkałam w wynajętym, całkowicie umeblowanym mieszkaniu w Brukseli. Postanowiłam jednak z różnych powodów przenieść się za miasto i znalazłam moje obecne królestwo na skraju Forêt de Soignes, kilkanaście kilometrów od stolicy. Moje nowe lokum było puste, proste, ściany pomalowane na biało, duże okna wychodzące na ogród, światło, przestrzeń i powietrze. Poczułam się w nim wolna i pełna energii, tak jakby wszystko było możliwe. Wszystko mogło się wydarzyć i to, co się wydarzy, zależało tylko i wyłącznie ode mnie samej. Moja serdeczna przyjaciółka, która jest bardzo uzdolnioną architektką wnętrz, choć robi to tylko hobbystycznie, pomogła mi urządzić to mieszkanie tak, żeby było funkcjonalne i niezagracone. No ale powoli stare nawyki zaczęły brać górę i półki, szuflady zaczęły się zapełniać nowymi przedmiotami. W 2019 roku na wiosnę zabrałam się jak co roku za wiosenne porządki i wtedy pojawił się drugi drogowskaz do minimalizmu, a była nim moja własna szafa. O mojej szafie mówiłam już w odcinku o slow living, tutaj też go Wam podlinkuję, ale dodam tylko, że pewnego po prostu marcowego poranka otworzyłam ją i zobaczyłam, że jest ona pełna rzeczy, których w ogóle nie noszę, a jej zawartość w ogóle nie oddaje ani mojej osobowości, ani mojego stylu. No i po prostu postanowiłam coś z tym zrobić. Wywaliłam wszystko na łóżko i z desperacją rozpoczęłam segregację. Brałam każdą rzecz do ręki i dzieliłam na 3 grupy. Grupa pierwsza – uwielbiam i ciągle noszę. Grupa druga – nie znoszę, nie lubię, nie noszę. Grupa trzecia – nie wiem, co z tym zrobić. Pod koniec dnia włożyłam z powrotem do szafy
tylko rzeczy z grupy pierwszej, czyli te, które uwielbiam i noszę. Poczułam się, jakby ktoś zdjął z moich ramion ciężar i w głowie mi się naprawdę przejaśniło. Pod wpływem tego szoku zaczęłam surfować po internecie w poszukiwaniu źródeł, inspiracji i informacji na temat minimalizmu. Tutaj w opisie pod filmem załączę Wam linki do takich źródeł, które ja najbardziej lubię. Odkryłam, że minimalizm może być sposobem na życie i to sposobem genialnym. A teraz zobaczcie, jakie między innymi może on przynosić korzyści. Korzyść pierwsza: mniejsze koszty i więcej satysfakcji. Kupujesz mniej, to wydajesz mniej. Warto kupować mniej, a dobrej jakości. Jeśli rzecz jest Ci naprawdę bardzo potrzebna i używasz jej codziennie lub bardzo często, to powinna być dobrej jakości, bo inaczej szybko się zużyje lub zepsuje. Korzyść druga: mniej wysiłku, więcej czasu. Mniej gratów w otoczeniu to mniej wysiłku na ich układanie, czyszczenie, no i odnajdywanie. Często nawet zapominamy, że w tym bałaganie coś mamy i kupujemy nową rzecz, choć już taka gdzieś leży w domu. Czas zaoszczędzony na odkurzaniu bibelotów i układaniu w szafach możemy wykorzystać na spacer lub hobby. Korzyść trzecia: mniej stresu i więcej szczęścia. Im więcej posiadamy, tym bardziej boimy się to stracić. Kredyty czynią nas niewolnikami banków, chciwych korporacji, wyzyskujących biznesmenów. Czy naprawdę tego potrzebujemy do szczęścia? Zacznij od określenia Twoich wartości, bo to one są drogowskazem do dobrych wyborów. Ja o wartościach nagrałam osobny odcinek i tutaj go podlinkuję. Kiedyś na konferencji prasowej dziennikarz zapytał Dalajlamę, co ma w torbie, z którą bez przerwy wszędzie podróżuje. Na co Dalajlama otworzył torbę, wyjął jej zawartość na stolik, a co w niej było? Batonik czekoladowy, futerał na okulary, szczoteczka do zębów, paczka chusteczek higienicznych i cukierek. Dalajlama odwinął cukierek z papierka i szybko zjadł. Nie namawiam Cię oczywiście na zostanie mnichem buddyjskim. Z mnie samej bardzo do tego daleko, ale myślę, że minimalizm to pewien proces, a przede wszystkim stan umysłu. Z moich internetowych odkryć zrozumiałam, że dla każdego minimalizm oznacza coś innego i każdy definiuje go na swój sposób. Jeśli masz ochotę spróbować zmienić Twoje podejście do rzeczy, to proponuję wybrać jakąś jedną kategorię przedmiotów, najlepiej taką, która najbardziej Cię frustruje. W moim przypadku były to ubrania, ale dla Ciebie może być to co innego, na przykład książki, płyty, przybory kuchenne, kosmetyki albo bielizna. Wybierz taką jedną kategorię i zrób po prostu generalny przegląd. Odłóż, pozbądź się tych rzeczy, których tak naprawdę nie używasz i nie potrzebujesz. Pozbywając się gratów, nie chodzi jednak o to, aby zrobić miejsce na nowe, które kupisz. Ten proces ma za zadanie uświadomienie Ci, jak ważny jest Twój wybór, to na co wydasz pieniądze, co przyniesiesz do domu i do Twojego życia. Minimaliści kierują swoją energię na relacje z ludźmi, doświadczenia życiowe, a nie na przedmioty. Podziel się ze mną w komentarzach Twoją opinią na temat minimalizmu. Na dzisiaj to już wszystko. Bardzo dziękuję za obejrzenie tego odcinka. No i do zobaczenia za 2 tygodnie. Jeśli odcinek się podobał, to jak zwykle poproszę o lajki, o subskrypcję, o podzielenie się tym filmikiem ze swoimi znajomymi. Ja serdecznie pozdrawiam i do zobaczenia już wkrótce.